Cześć. Koda nie jest to ten Koda z bajki Mój brat niedźwiedź. Nie do końca też chodzi o zakończenie utworu muzycznego. Choć, co ciekawe i w sumie troszkę śmieszne, nazewnictwo to poniekąd właśnie pochodzi z muzyki. Już tłumaczę. Według Stowarzyszenia Koda Polska, założycielka tego akronimu oraz pierwszej organizacji Koda, pani Millie Brother, ze względu na jej muzyczne wykształcenie celowo ułożyła słowa, by powstał akronim Koda. Koda albo Koda, pisane przez literę K, to zakończenie utworu muzycznego, które ma sprawiać wrażenie jego podsumowania i zamknięcia. Oprócz tego pojawiają się w nim także nowe nuty i motywy, których nie było wcześniej w utworze. Można więc rzec, że Koda, czyli Children or Child of Deaf Adults, są jak zupełnie nowe nuty czy motywy w życiu niesłyszącej pary. Koda, czyli tak jak wspomniałem, Children or Child of Deaf Adults, tłumacząc na język polski, słyszące dzieci niesłyszących rodziców. Termin ten odnosi się do ludzi słyszących, którzy byli wychowywani przez niesłyszących rodziców. Tutaj może malutka anegdota do tematu. Ponad 90% osób niesłyszących ma słyszące dzieci. No właśnie, kodaki to w zasadzie praktycznie niczym nie różniący się ludzie słyszący od innych słyszących. No właśnie, prawie w tym przypadku robi kolosalną różnicę. Osoby takie wzrastają w zupełnie innym otoczeniu czy kulturze niż ich rówieśnicy. Ja też jestem Koda, mam rodziców niesłyszących. W zasadzie już pierwsze miesiące życia są inne. Wielu z nas nauczyło się wcześniej migać niż mówić. Dorastaliśmy jako dzieci dwujęzyczne i z reguły byliśmy takim pomostem pomiędzy niesłyszącymi a światem słyszących. Tłumacząc nie tylko w kontaktach z zewnątrz, lecz także wewnątrz rodziny, pośrednicząc między rodzicami a dziadkami, może między młodszym rodzeństwem czy krewnymi. Zostawaliśmy prywatnymi, osobistymi tłumaczami swoich rodziców. No, brzmi to, jakbyśmy byli trochę pracocholikami. Wielu z nas, jako osoby dorosłe, nadal dużą część czasu spędzając go z ludźmi niesłyszącymi, pracując jako tłumacz lub nauczając w szkołach dla niesłyszących. Dowodzi to temu, że nie byliśmy do niczego zmuszani. Robiliśmy to i robimy z przyjemnością. Tylko teraz niektórzy odpłatnie. To jednak nie jedyne różnice. Kolejną różnicą jest przynależność, a w zasadzie w większości przypadków jej brak do danej grupy kulturowej. Jako dzieci niesłyszących rotujemy między grupą, towarzystwem osób słyszących, a niesłyszących. W praktyce wygląda to tak, że zapytani, z kim milej przychodzi nam spędzać czas, odpowiedź jest dla nas ciężka. No po prostu w obu tych grupach czujemy się dobrze. W obu grupach jesteśmy w stanie wyrażać emocje, uczucia, myśli, a nawet poczucie humoru. Oczywiście nie jest to reguła i są od tego pewne indywidualne wyjątki. Wracając trochę do tematu bycia osobistym tłumaczem rodziców. Prawdę mówiąc, wiele osób uważa, że jest to dosyć obciążające dzieci podejście i że trzeba to zmienić. Ja, ze swojego punktu widzenia, tak jak już wcześniej wspominałem, nie do końca się z tym zgodzę. Osobiście odniosłem i wciąż odnoszę duże benefity z tego, że pomagałem i pomagam rodzicom w wielu, wydawałoby się, dorosłych sprawach. Jednak mam to szczęście, że trafiłem na rodziców znających pewien umiar i mających zdrowy rozsądek co do przydzielania mi tłumaczeń i spraw do tłumaczenia. O co mi chodzi? Nigdy na przykład nie zdarzyło mi się tłumaczyć w gabinecie lekarskim, w którym musiałbym na przykład przekazać informacje, których de facto nie rozumiem, lub które byłyby przykre, na przykład o poważnej chorobie jednego z rodziców. Jedyna rzecz, do jakiej mógłbym mieć jakieś zastrzeżenia, to fakt, że wiele osób czy specjalistów nie wie, jak podejść do dzieci Koda. Nie zna za bardzo tematu, a te jednak w momencie, w którym potrzebują wsparcia specjalistów, nie dostają go dostosowanego, spersonalizowanego do ich potrzeb. W końcu są mentalnie troszkę odmienni, lawirują między dwoma kulturami. Teraz może troszkę na temat tego, czy każdy Koda jest dobrym tłumaczem. No więc nie. Zacznijmy od tego, że niestety jest wiele przypadków, kiedy dziecko jest wychowywane przez słyszącą rodzinę czy krewnych. Więc jest Kodakiem, ale jedynie z nazwy, tak
formalnie. Nieformalnie natomiast nie identyfikuje się z kulturą czy światem głuchych. Co jednak, gdy dziecko jest wychowywane przez rodziców niesłyszących? Ma ono predyspozycję do bycia dobrym tłumaczem. Od podszewki zna kulturę głuchych, to jak odbierają pewne bodźce czy informacje. Jednak spogląda bardzo mocno na tę kulturę przez pryzmat swoich rodziców. A jak wiemy, każdy jest inny. Wracając do meritum. Czy każdy koda jest dobrym tłumaczem? Nie. Ale ma świetną bazę do tego, żeby nim być. Tutaj teraz moment na mały apel dla wszystkich niesłyszących. Głusi, jeśli macie słyszące dzieci, proszę, migajcie do nich. Rozmawiajcie z nimi w polskim języku migowym. Wiem i rozumiem, że może pojawiać się obawa przed tym, że dzieciak nie poradzi sobie później, że nie będzie mówić. Lecz jest to nieuzasadniony stereotyp, kultywowany przez wiele, wiele lat. Jego konsekwencje są kolosalne. Jako rodzice tracicie kontakt ze swoim dzieckiem. Mimo że może ono was rozumie, ale jeśli nie będzie dobrze władać migowym, to z pewnością nie będzie wyrażać myśli czy uczuć. Skutkuje to utratą podstawowego wsparcia od rodziców, a to jest czymś naturalnym i obowiązkowym, jeśli chodzi o relacje w rodzinie. Nie zabierajcie im tego. Na koniec trochę może o terminologii, której wcale nie jest mało. Termin koda zarezerwowany jest dla słyszących dorosłych dzieci, niesłyszących rodziców. Jednak dzieci nieletnie określa się terminem koda, pisane przez K, Kid of Deaf Adults. Istnieją też pojęcia takie jak OKODA, Only Child of Deaf Adults, oznaczające jedynaka, mającego głuchych rodziców. OCHKODA, Only Hearing Child of Deaf Adults, odnoszące się do jedynej słyszącej osoby w rodzinie. Reszta rodziny, rodzice, rodzeństwo są niesłyszący. SODA, czyli słyszące rodzeństwo głuchego brata lub siostry, Siblings of Deaf Adults. GODA, czyli wnuki głuchych dziadków, Grandchild of Deaf Adults. KOCHA, Child of Hard of Hearing Adults. Dzieci słyszące mające rodziców słabo słyszących i tym podobne. Każda sytuacja jest opisana innym akronimem, więc znajdziemy ich mnóstwo. Wprawdzie temat ten jest bardzo szeroki i głęboki i można by o nim długo rozmawiać. Z pewnością nie poruszyłem jakichś tematów w tym filmie. Jeśli mielibyście jakieś pytania, napiszcie je proszę w komentarzu. A my postaramy się zrobić drugi film, bardziej na zasadzie Q&A. Bylibyście za? Gorąco polecam też obejrzenie innych filmów z serii Co ty wiesz o głuchych.